Cześć! Witajcie w Hostalric. Hostalric jest to niewielkie miasteczko w Katalonii, położone między Gironą i Barceloną. Można powiedzieć w zasadzie, że od wieków strzegło jednego z najważniejszych szlaków handlowych prowadzących na północ. Jak widzicie, można powiedzieć, że Hostalric to nie jest w zasadzie tylko miasteczko, ponieważ ma też przepiękną fortecę, która góruje właśnie nad miastem. Jest to forteca zbudowana na bazaltowym wzgórzu i wygląda to jak naturalne przedłużenie skały. Szkoda, że niestety nie możemy się zatrzymać tutaj, ale no zobaczcie, ile jest tutaj ludzi. Dzisiaj jest w ogóle Wielki Piątek, wielkanocny piątek, także odbywa się tutaj mnóstwo imprez, Dzieje się tu wiele, naprawdę, także... Naprawdę, bardzo dużo ludzi, a że my nie przyjechaliśmy jako na zwiedzanie miasta, ponieważ przed nami jeszcze mnóstwo kurzu, szutrowej drogi, jakieś dzikie zakątki. Mamy nadzieję, że przed nami piękna droga. Także szkoda nam czasu, żeby zatrzymywać się w Hostalric. I za bardzo też nie ma gdzie się zatrzymać, bo wszystko jest tu pełne. Jest takie zamieszanie związane z tą imprezą, że po prostu nawet nie ma miejsca do zaparkowania, żeby chociaż na chwilę gdzieś tu się zatrzymać. Także my jedziemy dalej. Już po przejechaniu kilkuset metrów okazało się, że niespodzianki czekają na nas tuż za rogiem. O kurwa. Jest okej, możesz jechać, dobrze, mieścisz się, spokojnie, możesz jechać bez problemu. I grew up in a house where it meant something was wrong. Every smile felt borrowed, and every night ran long. I learned early not to ask questions, just pretend not to see, 'cause every truth that ever surfaced came back bloody eventually. And I swore I'd leave it all behind me when I finally packed my bags. But ghosts don't stay in that aches, they follow dressed in red. Guess I was born with these inherited blues, running deep. Zobaczymy co tu jest, bo po drodze zauważyliśmy, że coś ciekawego jest tu, nie wiemy co to jest. Bardzo Zobaczymy. fajna droga w ogóle właśnie wyłożona tymi kamieniami i te głazy takie, prawda, nie wiadomo skąd się w ogóle wzięły w oddali na poboczu. Super to wygląda, jedziemy zobaczyć. Zobaczymy co to jest, no. Co to jest? No powiem Ci, że chociażby, żeby przejechać koło tego pięknego drzewa, to warto było. Zobacz jak kwitnie na liliowo. Pięknie. No tak, ale to wydaje mi się, że jest droga chyba po prostu głazy głazami, a to jest chyba droga do czyjejś posiadłości z tego co widzę. Zobaczymy. Zakazu wjazdu nie było, ale drzewo, cudo. No tak, tu chyba będziemy musieli nawrócić jednak. Nie, to jest ewidentnie do czyjegoś domu prowadzi ta droga, także... Przejedź jeszcze kawałeczek, zobaczymy. Nie, tam nie ma już nic. Przejedź, ja Ci mówię przejedź. Masz bramę, kotek. Aha, dobra. Ale widzicie to drzewo? Jejku, ja muszę wysiąść i zobaczyć to drzewo z bliska, bo to ma dzwonki. Po prostu ja jeszcze takiego drzewa nie widziałam. Ty wysiądź, a ja sobie tu nawrócę. Ale jak tu pachnie! No muszę zobaczyć, naprawdę przepięknie to wygląda, słuchajcie, to ma takie dzwonki. Wow! Zobaczcie. Pięknie to wygląda, naprawdę super. Także chociażby nawet dla tego drzewa warto było tutaj zjechać z drogi. Tak więc tutaj sobie nawrócimy, bo
Miejscówka fajna, ale jak widzicie wiele nie brakowało, prosilibyśmy się do kogoś na obiad. Po No, prostu. dokładnie, naprawdę. Także jedziemy Bo dalej. Wjeżdżając tutaj wcale nie było widać, że jest to jakaś własność prywatna, wjazd prywatny. Nie było nawet znaku. Nie było żadnego znaku, a tutaj się okazuje, że jest, ktoś ma po prostu przepiękny wjazd do domu. Bo Super. trzeba zaznaczyć, że przeważnie takie prywatne miejsca są oznakowane jako droga prywatna czy dojazd do domu. A tu nie było nic, dlatego to nas trochę zmyliło. Out of the depths I cry unto thee, O Lord. Night wraps me like a shroud. The alleys chant your name. My heart is an old lantern, guttering but kept. I keep the Psalms in my pocket like contraband of grace. How long, oh Lord? The moon asks with a broken chin. I hold my hands to you and sing this praise within. Jadąc naszą rutą, widzieliśmy z dołu, że na wzgórzu znajduje się przepiękna ermita, którą tu widzicie z tyłu za moimi plecami. Jest to ermita Świętej Barbary i generalnie w Hiszpanii wszystkie ermity, które są budowane, których patronką w zasadzie jest Święta Barbara, wszystkie te ermity są budowane na wzgórzach, ponieważ te ermity miały bardzo często funkcje, oczywiście przede wszystkim religijne, jak i też obserwacyjne. Także naprawdę można powiedzieć, że to miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się to Turó de Santa Barbara, czyli Turó Świętej Barbary. Turó to jest w zasadzie, można powiedzieć, wzgórze, no, można by tak powiedzieć. I wcale się nie dziwimy, że te ermity budowane były w takich miejscach. Zobaczcie, jaki stąd się rozpościera widok. I co ciekawe, nie wiem, czy to dobrze pokażę, ale gdzieś tu jest właśnie Hostalric, z którego zaczynaliśmy naszą drogę, a tam na horyzoncie widać morze. I gdzieś w tamtym kierunku nasza droga będzie prowadziła. A tymczasem idziemy zobaczyć, jak wygląda ermita, czy jest otwarta i zobaczymy. Zobaczymy, czy będziemy mogli Wam coś więcej pokazać. Aczkolwiek szczerze wątpię, ponieważ takie przybytki najczęściej są już opustoszałe i raczej pozamykane na 4 spusty. No ale musimy sprawdzić. A w ogóle wiecie, co to za drzewo tutaj rośnie? Jest to figowiec. I co ciekawe, figowiec, zobaczcie, liści ma niedużo, ale co już ma? Owoce fig. Także figowce właśnie są bardzo ciekawym drzewem, które bardzo często wypuszcza owoce, rodzi owoce razem z wypuszczaniem liści. Także bardzo, bardzo fajne. I w ogóle no przepięknie położone tutaj przy tej ermicie. Super. Piękne miejsce. A my zajrzyjmy sobie do ermity. No zdziwiłabym się, gdyby była otwarta. No niestety. Zamknięta na 4 spusty. Ale miejsce fajne. No i tak jak mówię, widok stąd jest po prostu przepiękny. Super. Także jak w Hiszpanii kiedyś zobaczycie ermitę, kaplicę na jakimś wzgórzu, to jest 99% pewności, że będzie to ermita Świętej Barbary. Zobaczcie, jesteśmy na trasie teraz tutaj w Parku Naturalnym Montseny i jako ciekawostka mamy tu drzewa, dęby korkowe
z których wyrabia się korki do wina. W Hiszpanii też Między są. innymi. Między innymi, tak. do wina. Najwięcej chyba korków, raczej najwięcej tej produkcji jest w Portugalii, ale Hiszpania też z tego słynie. Także tu też mamy swoje drzewa. Korkowe. A jako ciekawostka, takie drzewo potrzebuje, taki dąb potrzebuje około 30 lat, zanim można z niego ściągnąć pierwszą korę do produkcji. Ta kora wtedy jest taka naprawdę bardzo wartościowa, także no, kawał czasu potrzeba takiemu dębowi, żeby zrobić jeden korek. No nie, No może- no nie jeden, no może ale, nie jeden. ale chodzi o to, że po prostu nie wiem, czy to opłacalny biznes. Jak tyle czasu trzeba czekać? A w ogóle mojemu mężowi tylko jedno w głowie, korek do wina. Naprawdę, tyle rzeczy robi się z korka. Nie wiem, ja jestem bardziej praktyczny. No w każdym razie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe miejsca i tych drzew, tych dębów korkowych jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Także po drodze z pewnością jeszcze zobaczymy nie jedno drzewo. Tutaj też jest dąb korkowy, tutaj jest dąb korkowy, także naprawdę jest ich bardzo dużo w okolicy. No można Ale my powiedzieć, że jedziemy cała dalej. trasa jest usłana tu tymi dębami. No nic, lecimy dalej. Granddad raised his voice like a hammer on steel. Dad picked it up like a trade. He never got to choose. Now I hear that thunder rolling in my own chest, and the echo sounds a lot like all the fathers I've been through. I swore I'd never turn in to the man I watched in fear, but promises made at 20 don't mean much at 32. I keep saying I'll change. Ale tereny są tu przepiękne, naprawdę. Super, przepięknie jest. Droga mi się bardzo podoba. Ale też tak właśnie rozmawiamy, że całe szczęście, że dzień już jest dłuższy, bo gdyby nie to, to musielibyśmy już tutaj jakieś miejscówki do spania szukać. No jeszcze nie tak dawno, o tej godzinie to już było ciemno. No Także- może jeszcze nie ciemno, ale już się pomału szarówka robiła. No. A tutaj naprawdę z tego co patrzymy, to no, To słońce jest jeszcze wysoko, także. słońce jest wysoko, ale chodzi mi o to, że nie bardzo jest miejsce, gdzie na nocleg, żeby tak spokojnie się, wiesz, rozłożyć. No akurat na tym odcinku na razie nie. Aczkolwiek bardzo fajny teren, Jest ale pięknie, tak, ale trochę mało jest takich miejsc, żeby była jakaś zatoczka, gdzie można by było sobie namiot rozbić. no. Never learned how to leave. Mom kept loving heartbreakers, hoping one might stay. Now I'm holding someone good at arm's length again. Jak możecie zauważyć, ta wyprawa nieco różni się od poprzednich. Nie ma tu wysokich gór czy też pustynnych terenów. Tym razem obraliśmy zupełnie nowy kierunek. Nie były to wysokie góry, a raczej tereny bardziej zalesione, ciągnące się wzdłuż wybrzeża Costa Brava. Even when I know the way, I keep hoping the past won't be the future of me. But the apple hits the ground where the branch used to be. Is it blood or fate that's pulling at me? Is it just another ring in the family tree? Kochani, zatrzymaliśmy się tu na takim parkingu. No miejscówka jest super. Ławeczki, można sobie tu usiąść, odpocząć, zjeść coś. Są No można miejsca- powiedzieć taka zona piknikowa. Tak, no strefa piknikowa. I tak jak tu widzimy, są miejsca do grillowania przygotowane. No super sprawa, bardzo fajna. No a my idziemy zobaczyć zamek, który się tu znajduje. Jest to miejscowość, nazywa się Santa Coloma de Farners. I zamek, który znajduje się tu Na w tej wzgórzu. miejscowości na wzgórzu. Tak. Tak, ale oprócz zamku mamy też jakąś ciekawą ermitę, także idziemy zobaczyć najpierw ermitę, a potem na zamek. O, a tam już jest przedsmak, widać mury zamku. No, nie wiem, czy to będzie tak widać. No, zaraz pójdziemy sobie Zaraz na pójdziemy, zobaczymy zamek. to z bliska. Na razie idziemy zobaczyć ermitę. Wow, robi wrażenie. Jest tutaj nawet szlak 10 ermit.
Farners, przepraszam. Także też można sobie zrobić fajną wycieczkę samymi ermitami. Jest to ermita de Mare de Déu de Farners. I jest ona z XVIII wieku. Everybody's got a megaphone, pointing out the cracks in the stone, quick to judge a crooked line, slow to praise a quiet shine. All the good we never mentioned, all the grace we never sent. The world is loud with criticism, quiet with appreciation, full of kind words left unsaid, lost in hesitation. So I'm gonna say it while I can, before the moment slips instead. Too many hearts are walking around with kind words left unsaid. Wow, ale słoneczko. No, wspinamy się tu na ten zamek. Kiedyś łatwo nie mieli. Nie było windy. Schodów nie było. No, panie, zapraszam. O. Czyń honory. Wejdź pierwszy przez bramę. Wow. Oj. No, pięknie. Naprawdę ciekawie. No, taki widok mamy z góry. O, Paulinka na dole. Szybciutko po schodach. No, ładnie to wszystko wygląda. Piękne miejsce, naprawdę. I co ważne, jest to wejście darmowe. Wow. Mało gdzie można jeszcze wejść w tym kraju za darmo, gdziekolwiek. No tak. I widoki dookoła tu mamy. Coś pięknego. No nic, idziemy zobaczyć, co w tej wieży. Piszczy. Tak, ale tu ciemno jest. Nie wiem, czy to się coś w ogóle nagra. O! Są jeszcze jakieś schody. Ten zamek powstał może nie na początku, ale powstał w XI wieku. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1046 roku i był on od początku zamieszkiwany przez bardzo możny ród, który nazywał się Cardona. Zamek ten został stworzony jako zamek obronny, co nas wcale nie dziwi, ponieważ zobaczcie, jakie się stąd rozpościerają widoki. Mieli tutaj kiedyś naprawdę na całą okolicę doskonały widok, więc mogli naprawdę bronić tego zamku doskonale. Zamek ostatecznie został opuszczony w późnym średniowieczu, a takie odnotowane ostatnie zamieszkiwanie tego zamku pochodzi z XVIII wieku. Także od tego czasu zamek stoi jako pamiątka dawnych czasów, można powiedzieć. We remember every mistake, but forget the climb it takes just to keep showing up each day, holding storms a smile away, all the things inside our heads, all the love we never said. The world is loud with criticism, quiet with appreciation, full of kind words left unsaid, lost in hesitation. So I'm gonna say it while I can, before the moment slips instead. Too many hearts are walking around with kind words left unsaid. Ten zamek był tak piękny, mieliśmy tam wpaść tylko na moment, ale no nie mogliśmy stamtąd wyjść. Jest godzina 19:30, tak, jest za 25:08
I słońce już naprawdę jest bardzo nisko, także musimy już na ostro zacząć szukać sobie miejscówki. No, Bo trzeba tak jak- jeszcze coś zjeść dzisiaj. Dokładnie. I zawsze sobie obiecujemy, że miejscówkę sobie znajdziemy na tyle szybko, żeby posiedzieć, odpocząć, póki jeszcze jest jasno. I jak zwykle przeważnie docieramy na miejscówkę, tam gdzie będziemy spać, zawsze docieramy już prawie jak jest ciemno, prawie jak jest noc. Po ciemku robimy na szybko jakieś jedzenie. Oby dzisiaj nie był to gorący kubek. Także mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy sobie coś normalnego do jedzenia. Ale też ciężko jest tak zaplanować zawsze, żeby po prostu dojechać na czas gdzieś, gdzie tyle ciekawych atrakcji gdzieś po drodze staje i no trudno to ominąć i nie zatrzymać się. No nie? tak, no A tak. potem tego czasu brakuje. Znaczy no nigdzie nam się nie spieszy, tyle że ta miejscówka zawsze jest gdzieś odnajdywana Po już ciemku już późno, prawie, po nie? ciemku, dokładnie. Także no mamy nadzieję, że dzisiaj nam się uda jednak coś znaleźć, zanim się ściemni i jeszcze sobie będziemy mogli posiedzieć na krzesełkach przy stoliku zjeść kolację, a nie prawie na stojąco. Także zobaczymy. No i jest wyjątkowo czyste niebo dzisiaj, także może będzie okazja zobaczyć też jakieś gwiazdy. No, zobaczymy jak będzie. Fajnie A by było. na razie jedziemy i szukamy. Dokładnie. No powiem Wam, że nie dość, że nie mamy miejscówki, to jakoś ostatnimi czasy mamy szczęście do takich dość ciężkich odcinków właśnie na koniec dnia. Także nie dość, że ciągle jest dość ostro, z górki, pod górkę, jakiś tam fragmencik, powiedzmy, nie wiem, takiej drogi jak teraz będzie tutaj, że jest no płasko, chyba że już w ogóle zjechaliśmy z tej części takiej naprawdę dość kamienistej. Jest fajnie. Nie, teraz to już spoko, ale tam wcześniej. No i tak właśnie mówię, że mamy szczęście, że zawsze na koniec dnia, kiedy nie wiem, szukamy miejscówki, To robi się coraz bardziej wąsko. tak, robi się wąska droga, coraz więcej dziur, jakichś kolejn i naprawdę bardzo ciężko się jedzie. Także no, miejmy nadzieję, że naprawdę jeszcze chwila i wyjedziemy po prostu już z tego terenu takiego bardzo, bardzo niestabilnego i że będziemy mogli znaleźć sobie już naprawdę jakąś fajną miejscóweczkę na spanie. No, wszystko wskazuje na to, że znaleźliśmy miejscówkę. Tutaj jest główna, można powiedzieć, nasza trasa, którą będziemy jutro podążać tam w dół. A my tutaj właśnie zjechaliśmy sobie tak trochę w bok. No i zabieramy się za rozkładanie namiotu. Także zobaczymy, jak wydaje Ci się ta miejscówka. Co o niej Dobrze, myślisz? tylko muszę przejechać tym samochodem bardziej na prosto. Bo ten namiot jest jednak na tył samochodu. No i spoko, tylko że Właśnie muszę się prosto Mamy ustawić. nowy namiot i dopiero dzisiaj pierwszy raz będziemy go rozkładać, dlatego Ustawisz mnie tu prosto, dobra? Czy ja to okej. zabiorę? Dobra. Teoretycznie powinienem widzieć, ale dobra. No kochani, słuchajcie, namiot stoi. Zajęło nam to chyba, nie wiem, z 40 minut, bo ciągle nam coś opadało, wisiało. Nie wiedzieliśmy, jak to w ogóle tutaj połączyć, ale namiot stoi. Trochę nam dach oklap, ale nie szkodzi. Na pierwszy raz jest ok. Wchodzimy zobaczyć, jak to wygląda tutaj w środku. No zobaczcie, dach nam dzisiaj trochę będzie wisiał, ale nie szkodzi, możemy sobie usiąść i posiedzieć. No, tak całkiem spoko przestrzeń. No, jeszcze jak się to, prawda, otworzy, no, całkiem okej, całkiem fajnie.
No, fajnie, podoba mi się. Spoko, tylko trzeba nad tym popracować. Tam by to trzeba było zamknąć i tu naciągnąć wtedy i będzie okej. No ale nic, póki co wyłączamy się i bierzemy się za kolację, bo jest już chyba 10 godzina. Musimy jeszcze kolację jakąś zrobić. Zobaczcie, tak się prezentuje nasza letnia chałupka. Rewelacja. Mega, mega nam się podoba. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny, udany zakup. Trochę nam, tak jak mówiłam wcześniej, wisi dach jeszcze, sufit, Trzeba nad tym popracować. ale tak, musimy dopracować, ale jako, że przyjechaliśmy dzisiaj naprawdę bardzo późno tutaj na tą miejscówkę i jest jak jest. I na dzień dzisiejszy jest wspaniale. Także my się zabieramy za kolację. Dzisiaj sobie zrobimy takie coś na zasadzie pizzy, focacci. Tyle, że zapomniałam sera. Więc będziecie tylko z sosem pomidorowym. Ale to jest tak smaczne, że można jeść same. Także mamy tutaj coś na wzmocnienie, na dobrą nockę, żeby nam się dobrze spało po dzisiejszym intensywnym dniu. Dobre jedzonko i później do spania. Także bierzemy się za gotowanie.